Śląski Czarnobyl. Historia ołowianych dzieci. Rodzicom chorych dzieci o całej sytuacji powiedziałam wprost. Powtarzałam, proszę nie mówić, proszę nikomu się nie chwalić. Co będziemy mogli, to zrobimy. Dzieci będziemy leczyć i wywozić do sanatoriów. Wszystko będzie dobrze, ale proszę nie mówić tego głośno, ani nie wszczynać buntu. Ponieważ jeżeli władze się dowiedzą, to nam zabronią to robić i inne dzieci pozostaną w tych mieszkaniach przy hucie. Ludzie się podporządkowali, bardzo. Z dziećmi przychodziły ich matki. Im mówiłam wszystko, tylko prosiłam o dyskrecję. Wspominała po latach dr Jolanta Wadowska-Król, lekarz pediatra w szopienickiej przychodni, która w połowie lat 70. XX wieku podjęła się niemal straceńczej misji ratowania miejscowych, mieszkających w okolicach huty metali nieżelaznych, dzieci pracowników tej huty, zaatakowanych przez podstępną chorobę zwaną ołowicą. Nieprzychylni lekarce, nadgorliwi przedstawiciele panującego wówczas w Polsce systemu, za to jej poświęcenie nadali jej wówczas przydomek Matki Boskiej Szopienickiej. Początkowo prześmiewczy, dziś mający jednoznaczny i pozytywny wydźwięk oraz będący przejawem uznania jej determinacji i heroizmu w ratowaniu najmłodszych. Historia śląskiej epidemii ołowicy i niełatwej walki z nią, o której dzisiaj wam opowiemy, jest niezwykle trudna i bolesna, a przy tym niewiele brakowało, by pozostała niemal niezauważona. Ołowica, zwana też saturnizmem, jest chorobą bardzo podstępną, o czym świadczy historia badań nad nią i wciąż niewielka świadomość społeczna. Mikroskopijne drobinki ołowiu, znajdujące się w skażonym powietrzu, wodzie, kurzu czy też rosnących w skażonej glebie owocach i warzywach, przenikają do żywych organizmów przez układ oddechowy czy pokarmowy i dostają się do krwi, powodując zatrucie. Powoli niszczą płuca, wątrobę, układ odpornościowy, a także nerwowy. Osoby zatrute są coraz słabsze i cierpią na bezsenność. Z czasem dochodzi do tego brak łaknienia oraz zaburzenia widzenia, aż cały układ nerwowy przestaje prawidłowo funkcjonować. Dlatego nie dziwne, iż wśród cierpiących na tę chorobę diagnozowanych jest między innymi wiele chorób psychicznych. Nieleczona ołowica prowadzi ostatecznie do trwałej niepełnosprawności, a nawet zgonu. W Polsce do lat 70. XX wieku panowało przekonanie, że na ołowicę chorują wyłącznie hutnicy pracujący przy piecach. Niemal nikt nie zdawał sobie sprawy, że na zatrucie w równym stopniu narażeni są wszyscy, którzy mają bliski kontakt z tym metalem, w tym również dzieci. Zmianie uległo to dzięki heroicznym staraniom m.in. dr Jolanty Wadowskiej-Król. To właśnie o tym, o historii tej trudnej walki, jej przyczynach i przebiegu opowiemy w dzisiejszym materiale. Serdecznie zapraszamy Was do jego obejrzenia, a jeśli chcielibyście wspomóc rozwój naszego kanału oraz mieć realny wpływ na treści, które się na nim pojawiają, wesprzyjcie nas prosimy na patronite.pl. Oczywiście jak zawsze dziękujemy Wam również za wszystkie lajki, komentarze oraz podbicia na tablicy. One sprawiają, że materiał może być szerzej dostępny. Dziękujemy i zaczynamy. Huty cynku i ołowiu. Cynk i ołów to silnie powiązane geologicznie metale, często wspólnie występujące w złożach siarczkowych takich jak sfaleryt i galena. Ich obecność w tych samych złożach jest istotna z punktu widzenia produkcji i przemysłu, bowiem zwykle są przetwarzane razem. Pierwszymi producentami cynku były Indie i Chiny, a za sprawą Brytyjczyków, począwszy od lat 40. XVIII wieku, wydobycie i handel rudą cynku zaczęły odgrywać coraz większą rolę gospodarczą w Europie. To sprawiło, że już na przełomie XVIII i XIX wieku z inicjatywy władz pruskich zaczęto zakładać pierwsze kopalnie tego kruszcu także na Górnym Śląsku. Choć początkowo trudno było złamać brytyjski monopol technologiczny na dalszą jego obróbkę, to ostatecznie na Śląsku dokonał tego Johann Christian Ruberg, który dzięki temu otrzymał przydomek śląskiego Fausta.
To właśnie dzięki niemu możliwe było powstanie pierwszych hut cynku w latach 20. XIX wieku, w których do jego wytapiania wykorzystywano piece muflowe. Wymagało to jednak ciężkiej fizycznej pracy oraz wiązało się z emisją wielu szkodliwych substancji. Przez kolejne dekady tak naprawdę nikt nie zdawał sobie z tego sprawy. Pomijając, że w pogoni za zyskiem wówczas w ogóle nie za bardzo przejmowano się zdrowiem i życiem osób biorących udział w procesie produkcyjnym, a jak się później okazało, również całym otaczającym środowiskiem. Dla Górnego Śląska przełomowy był rok 1857. Wówczas wyprodukowano tam łącznie ponad 30 ton cynku w 47 istniejących zakładach, co dało regionowi pierwsze miejsce na świecie w tej kategorii, napawając wszystkich dumą i samouwielbieniem. Nikt nie patrzył wówczas na koszty środowiskowe i społeczne. Równolegle, choć na nieco mniejszą skalę, postępował rozwój hutnictwa ołowiu. Jedną z miejscowości, do których już w latach 30. XIX wieku dotarł w postaci przemysłu hutniczego ten cynkowy technologiczny rozwój, była dawna osada rolnicza, a późniejsza biedna robotnicza dzielnica Katowic, Szopienice. 10 marca 1834 roku spółka Bergwerk Gesellschaft Georg von Gischs-Erben rozpoczęła budowę potężnej huty cynku Wilhelmina. Już 1 sierpnia ruszyła produkcja, która do końca roku pozwoliła uzyskać 257 ton cynku. W 1864 roku na pograniczu Dąbrówki Małej i Szopienic powstała natomiast huta ołowiu Walter Kronek. Wskutek dynamicznego rozwoju w regionie Szopienic na początku XX wieku powstał nowoczesny kompleks hutniczy zatrudniający ponad 2100 robotników. Ale to nie był koniec. W 1912 roku zakończono bowiem budowę huty Uteman, największego na Śląsku producenta metali nieżelaznych i największego na świecie ośrodka produkcji toksycznego kadmu. Przez wiele lat panowało przekonanie, że huta jest wybawieniem okolicy. Zatrudnienie w niej Ślązacy wyjątkowo szanowali. Niektórzy całymi rodzinami, pokoleniowo, z dziada pradziada pracowali właśnie w hucie. To była dla nich tradycja stanowiąca integralną część ich kultury. Huta od pokoleń dawała chleb dla całych rodzin. I choć tliła się w ludziach jako taka świadomość, że zakład nie jest obojętny dla zdrowia, to jednak rzadko kiedy w pełni zdawano sobie sprawę ze skali przenikających ich życie trucizn. Nie wiedzieli, że ten ciężko zapracowany chleb skażony był ołowiem. I właśnie dlatego ludzie w tym rejonie żyli krócej, z bólem i cierpieniem w tle. Ja, huta truje, ale dowona chleb, mówiono. Przez wiele dziesięcioleci proces produkcji hutniczej nie ulegał wielkim zmianom. Praca w zakładach wciąż była niezwykle ciężka. Miejsce, gdzie pozyskiwano cynk, nazywane było prażalnią, ponieważ temperatura panująca w piecach przekraczała 1000 stopni Celsjusza. Wieloletni pracownik huty Bronisław Kabat wspominał: praca na prażalni to była typowa produkcja. Od przywiezienia rudy, przez młyny, aż po wsad do pieców zawiesinowych, a później fluidyzacyjnych. Warunki były ciężkie. Pracowaliśmy w zapyleniu i ogromnej temperaturze. Panowało nawet przekonanie, że ludzie żyją tu tylko 42 lata. Mimo to do roboty przychodziło się wesoło i wesoło się wychodziło. Nikt nie zdawał sobie sprawy z zagrożenia. Z kolei Eugeniusz Poloczek dodawał: proces, który zachodził w piecach szybowych, polegał na wrzucaniu rudy, a podczas wypalania wsad trzeba było przesuwać ręcznie. Wszystko opierało się na pracy fizycznej. Identycznie wyglądała sytuacja na prażalni. Gdybyśmy w dzisiejszych czasach uruchomili tak działający zakład, nie znaleźlibyśmy ani jednego pracownika chętnego do pracy w takich warunkach. Nie tylko praca w pobliżu pieców była wymagająca. Pracowałem w takich warunkach, że aż dziwota, że jeszcze żyję, wspominał Bernard Skórok, pracownik zakładów cynkowych Szopienice. Proszę sobie wyobrazić czyszczenie worków z odpylni. I tak 2-3 razy w tygodniu, przez 8 godzin. Filtry się zatykały, ale huta i tak bez nich działała.
To była paranoja. Odpylanie workowe, wprawdzie tylko do pewnego stopnia, ale miało niwelować wydostające się na zewnątrz zapylenie. Jednak stosowane do tego worki, kiedy były założone, zmniejszały ciąg pieca, utrudniając przy tym wytop ołowiu i ograniczając moce produkcyjne zakładu. Dlatego, oczywiście nieoficjalnie, powszechne było ściąganie tych worków, kiedy produkcja miała iść pełną parą. Wtedy w okolicy lepiej było nie otwierać okien. W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej huta stopniowo się rozbudowywała, by szczyt rozwoju osiągnąć w dekadzie Gierka. 27 lipca 1972 roku została przemianowana na Hutę Metali Nieżelaznych Szopienice, a w kolejnych latach przeszła gruntowną modernizację. Działała wówczas na obszarze około 70 hektarów i składała się z 4 dużych kompleksów, w których zatrudnienie znajdowało około 5000 osób. Jej produkcja roczna przekraczała 200 000 ton różnego rodzaju wyrobów. Była to duma gierkowskiej PRL i jeden z największych tego typu kompleksów na świecie. A jednak prowadzona w nim produkcja, już od lat 60. XX wieku dość szybko i radykalnie zwiększająca swoje moce, w związku z tym niosła ze sobą bardzo duże zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno pracowników, jak i lokalnej społeczności i środowiska. Początki ołowicy. U pracowników huty na elektrolizie, którzy odmawiali zakładania specjalnej maski ochronnej, zdarzały się przypadki perforacji przegrody nosowej. Tę zgniłą przegrodę nosową można było im po prostu wyciągnąć. Zostawał pusty nos. Były takie przypadki. Nie dało się tego cofnąć. Wspominał po latach pracownik produkcji Adrian Juraszczyk. Jednak w rejonie czaiło się o wiele większe zagrożenie. Ołowica. Wbrew istniejącej w wielu materiałach na ten temat narracji, nie pojawiła się ona nagle, znikąd. Nie pojawiła się również konkretnie w 1974 roku wraz z wykryciem jej u najmłodszych mieszkańców Szopienic, Burowca czy Dąbrówki Małej. Ona towarzyszyła pracownikom huty i ich rodzinom przez dziesięciolecia, począwszy już od 1834 roku, gdy w tym rejonie powstała huta Wilhelmina. Ze względu na charakter choroby i na ogół jej powolny stopniowy przebieg, ale również ówczesny poziom wiedzy medycznej, początkowo przeważnie nikt nie zwracał uwagi na to, że pracownicy huty i ich rodziny żyją krócej, a i komfort tego życia był niski. Przez dziesięciolecia nikt nie wyznaczył sanitarnej strefy ochronnej, nikt też nie kontrolował skażenia zarówno w hucie, jak i w otaczającym ją środowisku. Według danych statystycznych z 1900 roku tylko 5% hutników dożywało 45 lat, a zaledwie 1,5% przekraczało 50 rok życia. Mimo że dziś te statystyki są już o wiele lepsze, to i tak według danych z Katowickiego Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice to jeden ze 156 powiatów w Polsce o najwyższym wskaźniku umieralności. A częścią Katowic są także Szopienice. O ile stężenie ołowiu w powietrzu jest zmienne, o tyle w ziemi stale narasta. Szkodliwe aerozole zawierające ołów, które przez dziesięciolecia osiadały na domach, ulicach i ubraniach, w końcu lądowały na glebie i powoli gromadziły się na polach uprawnych i w przydomowych ogródkach. Jeżeli ołów i kadm dostaną się raz do środowiska, to utrzymują się w nim setki lat. Można się spodziewać, że ich stężenia stopniowo się zmniejszają, bo nie ma dodatkowej emisji. Szkodliwe związki chemiczne przenikają głębiej do wód gruntowych, część pochłaniają pojawiające się na tym terenie rośliny. Wyjaśniał w jednym z wywiadów dr Jan Skowronek, dyrektor Katowickiego Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Duża część mieszkańców okolic huty posiadała własne ogródki działkowe, w których uprawiała warzywa i owoce. W teorii źródło witamin i smaczne urozmaicenie posiłków w tej sytuacji de facto stawało się skumulowaną trucizną, którą oprócz wdychanego skażonego powietrza codziennie nieświadomie przyjmowali również na talerzu. Szczególnie niebezpieczne było to oczywiście dla dzieci,
których układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni wykształcony i z podobnymi zagrożeniami radzi sobie dużo gorzej niż organizmy dorosłe. U tych najmłodszych ołowica, oprócz wymienionych już na początku filmu zagrożeń z nią związanych, często powoduje również opóźnienie w rozwoju. I choć przez lata nikt nie wiązał traktowanej jedynie jako choroba zawodowa ludzi pracujących w hucie ołowicy z jej wpływem na dzieci, to był on wyraźnie widoczny już na początku XX wieku, kiedy to, jeszcze za czasów panowania niemieckiego, w 1913 roku, po zaobserwowaniu dużego przyrostu w tym rejonie dzieci opóźnionych w rozwoju i wymagających szczególnej troski, między innymi rozpoczęła działalność szkoła specjalna, tak zwana Hilfka. Warto wspomnieć, że według późniejszych badań z lat 90. XX wieku ołowiane dzieci 6 razy częściej niż niezatrute mają kłopoty z czytaniem i 7 razy częściej powtarzają klasę. W dwudziestoleciu międzywojennym problem zatrucia ołowiem zaczęto identyfikować coraz lepiej. Od początku lat 30. XX wieku najpierw dr Kołodziej, a następnie dr Strumieński prowadzili badania nad ołowicą, która zaczęła być traktowana jako choroba zawodowa. W 1937 roku w ówczesnym szpitalu hutniczym spółki Gisze, w leżącym obok Szopienic Rozdzieniu, również później w 1959 roku włączonym do Katowic, na czele utworzonego oddziału chorób wewnętrznych stanął lekarz Edmund Gryglewicz, który na swoim oddziale wydzielił kilka łóżek dla pacjentów z chorobami zawodowymi oraz zaczął podejmować działania na rzecz poprawy warunków pracy hutników, którzy ciągle cierpieli na anemię bądź wypadały im zęby. Gryglewicz postulował pochylenie się nad problemem ołowicy wśród hutników, a w 1946 roku napisał pracę doktorską pod tytułem Zagadnienie ołowicy w Zjednoczonych Zakładach Metali Nieżelaznych z punktu widzenia lekarza przemysłowego. We fragmencie dotyczącym profilaktyki zauważał, że ogólne zasady profilaktyki ołowicy zawodowej niestety nie znajdują w zakładach hutniczych należytego zrozumienia wśród kadry kierowniczej. Według niego, poza zachowaniem podstawowych wymogów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, hutnicy powinni cyklicznie, w odstępie od miesiąca do 6 miesięcy, przechodzić badania krwi i mieć założone indywidualne karty zdrowia. Ich projekt możecie zobaczyć na planszy. Znajdujący się na końcu tabelki hematoporfirynę w moczu i odczyn skórny Kasahara-Michio miano oznaczać w przypadkach, w których nasuwałoby się podejrzenie o wystąpienie ołowicy. Wskutek postulatów doktora Gryglewicza, jednak dopiero niemal dekadę później, w 1955 roku, powstało w końcu w hucie zakładowe laboratorium, które robiło pomiary stężenia pyłów na szkodliwych działach produkcyjnych. Mimo alarmistycznych wyników, dziwnym trafem informacje o szkodliwym oddziaływaniu różnych substancji, w tym ołowiu, nie były szerzej kolportowane, a i pracownicy najczęściej ich nie znali. Jednak z pewnością coś było na rzeczy, bo już w latach 60. wśród załogi zaczęto mówić o zamknięciu części huty, której funkcję miał przejąć nowoczesny zakład budowany w miasteczku śląskim. Ale lata mijały i nic się nie działo. Szopienice, o których w jednym z felietonów urodzony tam słynny reżyser Kazimierz Kuc pisał: były kwitnącą gminą pulsującą życiem z dziesiątkami organizacji społecznych i kulturalnych. Miasto było zadbane i czyste. Z upływem lat odchodziły w zapomnienie. Szybko i intensywnie postępująca industrializacja regionu, na której w sposób oczywisty zależało także, a może i przede wszystkim socjalistycznej władzy, nie szła w parze z dbałością o czystość i ochronę środowiska, a przez to także jakością zdrowia i życia okolicznych mieszkańców. Jak podawała w swoim reportażu Krystyna Szubowa, posiłkując się danymi z lat 80. XX wieku, w powietrzu norma stężenia aerozoli ołowiu była wówczas przekroczona co najmniej 160 razy. Ale niekiedy zdarzało się, że i nawet 300 razy. Z kolei w pyle ulicznym stwierdzono przekroczenia rzędu od 200 do 400 razy. Jednak dużo bardziej dramatyczna była sytuacja w interesującym nas okresie
przypadającym na lata 70. XX wieku. Według zachowanej notatki z archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR z 1974 roku, filtry zainstalowane w kominach Szopienickiego kombinatu były de facto atrapą. Stąd w odległości 350 metrów od fabrycznych murów zanieczyszczenie powietrza przekraczało normę aż 1000-krotnie. Przywoływany już przez nas Kazimierz Kuc, mimo widocznego sentymentu do Szopienic, miał jednak bardzo trzeźwy ogląd tego, co działo się wskutek działalności huty. W innym swoim tekście wspominał: Gdy wieje na niebiesko, to znak, że wytapiają cynk, a jak na biało, to ołów. Niekiedy nad domami wiszą fioletowe chmury, a liście opadają z drzew już w lipcu. A jaka była przed tym ochrona? Nie było żadnej. Szkodliwe związki kumulowały się w powietrzu i glebie, soczyste owoce i warzywa z przydomowych ogródków, jak już wiemy, stawały się dla ludzi trucizną, która powoli zabierała zdrowie i życie, a bajtle grające w fuzbal, czyli piłkę nożną, wzruszały pył z zawieszonymi w nim cząsteczkami ołowiu, wdychając je pełną piersią. I tak dzień w dzień. Kierownictwo zakładów nie dbało ani o środowisko, ani o rodziny hutników czy zwierzęta, a jedynie o pracowników, ale przecież i to w ograniczonym zakresie. Filtry, zmiana technologii, nic z tych rzeczy. Do podstawowych środków ochrony należała bieżąca woda i mydło. Działano na zasadzie wytycznych jeszcze sprzed wojny. Hutnikom należało zatem dostarczyć dostateczną ilość mydła, szczotki do mycia rąk oraz ręczniki. Woda do picia miała być świeża i dostarczana w szczelnie zamkniętych naczyniach. Celem zaś zmniejszenia kwasoty żołądkowej zalecano robotnikom spożywanie przed pracą zup zawiesistych, oliwy i słoniny. Wychodzono z założenia, że organizm łatwiej wchłania szkodliwe pierwiastki, kiedy nie ma dostarczonych innych składników odżywczych. Ponadto, celem zneutralizowania szkodliwego działania ołowiu, zakład powinien dostarczać pracownikom litr mleka krowiego, którego dobry wpływ później akurat okazał się mitem, a nawet stwierdzono, że samo mleko może zawierać śladowe ilości ołowiu. Do początku lat 70. XX wieku panowało powszechne przekonanie, że na ołowicę chorują wyłącznie hutnicy pracujący przy piecach. Nie zdawano sobie sprawy, że na zatrucie w równym stopniu były narażone wszystkie organizmy żywe, w tym dzieci. 25 września 1971 roku w Dzienniku Zachodnim ukazało się następujące ostrzeżenie. Uwaga właściciele psów! Zatrucia ołowiem. Katowicka lecznica dla zwierząt notuje sporą ilość zatruć ołowiem u psów, głównie z terenu Szopienic. Objawy tej groźnej choroby podobne są do wścieklizny. Substancje toksyczne zawierające ołów atakują bowiem również centralny układ nerwowy. Apeluje się do właścicieli psów, by profilaktycznie wyprowadzali swe czworonogi na spacer tylko rano i wieczorem. Stężenie substancji trujących jest wtedy znacznie mniejsze. Poza tym komunikatem władze nie podjęły żadnych działań profilaktycznych w stosunku do mieszkańców. Huta była źródłem dobrobytu i niezwykle potrzebnym elementem propagandy sukcesu rozpoczynającej się dekady Gierka. Nic nie mogło temu przeszkodzić. Wprawdzie, kiedy wraz ze zwiększeniem produkcji i rozrostem kompleksu hutniczego coś dziwnego zaczęło się dziać ze zwierzętami, zaniepokojenie wśród mieszkańców zaczęło wzrastać. Nikt jednak nie łączył tego z ołowicą i zagrożeniem dla ludzi. Franciszek J., który mieszkał w jednym z tak zwanych familioków, jednoizbowych domów, które pamiętały jeszcze drugą połowę XIX wieku, znajdujących się dosłownie o rzut kamieniem od huty, wspominał: Jak pies był miesiąc, to wszystko. Poszedł na plac, tam coś zeżarł, oślepł i zaniemówił. Mój był w domu cały czas. Jo go na dwór nie wypuszczał. Pierwszy raz go wypuścił, to trawę tam gdzieś zeżarł. Przyszedł do domu, za godzinę już całkowicie oślepł. Piana z ust mu szła i głową bił o ścianę. Wyglądał, jakby się wściekł. Wszystko zaczęło się w 1974 roku od 6-letniego Karola z Szopienic. Mały, tak jak i wiele innych dzieci z okolicy, wciąż wracał do lekarzy z nawracającą anemią. Ogólny stan dziecka był zły.
Miał między innymi zepsute zęby, bociani chód, niedowład kończyn i widoczne opóźnienie w rozwoju. Jednak podczas jednej z kolejnych wizyt w przychodni rejonowej w Szopienicach jego wygląd i samopoczucie były już na tyle niepokojące, że badająca go lekarka Jolanta Król wypisała mu skierowanie na obserwację do kliniki w Zabrzu. Jej kierowniczką oraz jednocześnie konsultantem wojewódzkim do spraw pediatrii była wówczas profesor Bożena Hager-Małecka, która początkowo stwierdziła u dziecka rzadką chorobę o podłożu genetycznym mukopolisacharydozę. Traf chciał, iż w tym samym czasie profesor Małecka była uczestniczką międzynarodowego sympozjum w Szwajcarii, w trakcie którego między innymi przedstawiono przypadek dziecka cierpiącego na także niezbyt często występującą chorobę ołowicę, której nabawiło się jedząc z talerza pokrytego ołowianą powłoką. Opis objawów i wyglądu małego pacjenta prawdopodobnie dał do myślenia profesor Małeckiej, ponieważ tknięta przeczuciem leczonemu w swojej klinice dziecku zleciła niezbyt standardowe badanie, a mianowicie kazała oznaczyć poziom ołowiu w moczu. Wynik był na tyle przerażający, iż podejrzewając jakiś laboratoryjny błąd, badanie przeprowadzono powtórnie. Niestety, liczby jasno wskazywały, że poziom ołowiu wielokrotnie przekraczał dopuszczalną normę. A warto pamiętać, że wtedy była dosyć liberalna i wynosiła nawet do 35 mikrogramów na decylitr. Współczesna norma wynosi 5 mikrogramów, choć i tak najnowsze badania wskazują na konieczność jej obniżenia. W wywiadzie Rzece z Lucyną Sadzikowską dr Jolanta Wadowska-Król wspominała: 4 września 1974 roku przyjechała do mnie profesor Bożena Hager-Małecka i powiedziała, że ma dziecko z mojego regionu chore na ołowicę. Przeraziłam się. Wiedziałam, że działa tam huta ołowiu. Pani profesor stwierdziła, że trzeba zbadać kilkoro dzieci sąsiadów i sprawdzić, czy też mają ołowicę. Czy występują u nich podwyższone poziomy ołowiu, co się z nimi i ich zdrowiem dzieje. Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. Ten jeden z najbardziej znanych sloganów dekady gierkowskiej determinował sposób podchodzenia władzy do wszelkiego typu zagrożeń. A takim właśnie zagrożeniem dla spokoju społecznego i stabilności gospodarki mogła być ołowica. Było jasne, że władze nie mogły dopuścić, by cokolwiek złego pojawiło się w przestrzeni publicznej o najważniejszym kompleksie hutniczym na Górnym Śląsku. Od samego początku lekarki doskonale zdawały sobie sprawę, że jeżeli nagłośnią temat, to władza przy użyciu wszelkich możliwych środków zamiecie go pod dywan, a dla chorych skończy się to tragicznie. Dlatego należało działać szybko, ale bez zbytniego rozgłosu. Obie lekarki postanowiły przebadać większą grupę dzieci, począwszy od sąsiadów Karola. Już następnego dnia udało się przeprowadzić badania na grupie około 10 dzieci. Wyniki były niepokojące, ale oficjalnie prowadzenie badań na szerszą skalę wymagało zgody od przełożonych, sprzętu oraz determinacji wszystkich, począwszy od personelu medycznego, pocztowców, a skończywszy na rodzicach. Z nimi najczęściej nie było problemu. Doktor Król cieszyła się bardzo dobrą opinią i wszyscy wiedzieli, że jeżeli ona prosi, by takie badania przeprowadzić, to znaczy, że trzeba je przeprowadzić. Pierwszy problem pojawił się za to na miejscowej poczcie. Ta zbuntowała się, kiedy listonosz przestał się wyrabiać z dziesiątkami kolejnych zawiadomień. Wtedy doktor Król wraz z laborantką Wiesławą Wilczek zaczęły osobiście dostarczać wezwania na badania, chodząc do familioków położonych w okolicach huty po godzinach pracy. Tak to wspominała. Obrońców Westerplatte, rzemieślniczej Makarenki. Potem Zjednoczonej Partii i dalej w promieniu 400 metrów od komina. Od rana do późnego wieczora trwało pobieranie moczu i krwi na zbadanie kwasu delta-aminolevulinowego. Gdy wynik był zły albo podejrzany, oznaczałyśmy go krzyżykiem, bo w dokumentacji medycznej nie mogło paść słowo ołowica. Młoda lekarka zdawała sobie sprawę, że musi działać ostrożnie.
Na własny użytek wypracowała więc wspomniany specjalny system krzyżyków, które stawiała przy nazwiskach pacjentów, a w którym liczba krzyżyków odpowiadała stężeniu w moczu koproporfiryny, czyli markera ołowicy. Praca była ciężka i wymagająca. Było to bowiem zadanie dodatkowe, oprócz którego należało przecież wykonywać swoje codzienne obowiązki. Mimo to dziennie do różnych laboratoriów wysyłała próbki pobrane od kilkudziesięciorga dzieci. Napływające wyniki były straszne i nie można było tego w żaden sposób zataić, gdyż najmłodsi potrzebowali natychmiastowej opieki zdrowotnej. Po konsultacji z przełożonymi, którzy nie sprzeciwiali się działaniom młodej lekarki, ale jednocześnie nie byli skorzy do nadmiernej pomocy, dr Król zaczęła kierować chorych, potocznie zwanych ołowikami, do lecznic w Zabrzu, Sosnowcu, Ligocie czy też w Załężu. Na szopienickich ulicach coraz głośniej zaczęło się mówić o jakiejś epidemii, o problemach związanych z hutą. Panika jednak nie wybuchła, a dyscyplina wśród ludzi była niesamowita. Tydzień po tygodniu, każdego dnia od dziesiątek młodych pacjentów pobierano mocz i krew, a następnie wysyłano do laboratorium. Z czasem pojawił się jednak kolejny problem. Po kuracji szpitalnej dzieci musiały przecież wrócić do swych dalej stojących przy trującej hucie rodzinnych domów. Nie można było do tego dopuścić. Dr Król otrzymała wówczas wsparcie od przewodniczącej Wojewódzkiego Ośrodka Matki i Dziecka pani dr Zofii Kajzerowej, dzięki której powracające ze szpitali dzieci lub te mniej chore zaczęto kierować do sanatoriów w Istebnej, a w dalszej kolejności Rabka, Bucze, Jawor. Jednak problem nadal był nierozwiązany, a dzieci nie mogły przecież cały czas przebywać w szpitalach czy też placówkach sanatoryjnych. W tym czasie nie próżnowała także profesor Hager-Małecka. Użyła wszelkich możliwych sposobów, by dotrzeć do władz PZPR. W Katowicach rządził wówczas następca Edwarda Gierka, Zdzisław Grudzień, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR, i poinformować o problemie. Stanowczo, ale jednocześnie dostatecznie pokornie, jak doradzał jej m.in. znienawidzony przez Grudnia wojewoda katowicki Jerzy Ziętek, prywatnie przyjaciel jej ojca. Traf chciał, że kilka tygodni od wykrycia ołowicy ze swoją gospodarską wizytą do Katowic postanowił wybrać się Edward Gierek. Była to idealna, choć obarczona dużym ryzykiem, okazja, by list napisany do sekretarza Grudnia trafił od razu na najwyższy szczebel. Profesor Małecka tak wspominała tamte chwile. Postanowiłam iść prosto do niego. Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego dostał list na oczach wszystkich podczas konferencji. Kazali mi czekać. Mogą nas zamknąć, uprzedziłam królową. O świcie stawiłam się w partyjnym gmachu u sekretarza Gerarda Kroczka. To była wtedy figura od przemysłu. Po jego minie, myślę, poznam, jaki jest wyrok. A on od razu wstał zza biurka, podał mi rękę i pogratulował obywatelskiego stanowiska. No to ja na nic więcej nie czekałam. Wobec zakrojonych już na szeroką skalę działań medycznych i przy poparciu najwyższego, władze wojewódzkie nie mogły już przejść nad całą sytuacją do porządku dziennego. Musiały udzielić wsparcia i pomocy, choć o zagrożeniu wcale nie poinformowały mieszkańców wprost. Skala podjętych działań była jednak tak duża, że dr Grzybowski, dyrektor wojewódzkiego sanepidu, postanowił zatrudnić dodatkowe laborantki i stworzył wyspecjalizowane laboratorium, którego jedynym celem było badanie próbek na okoliczność występowania ołowicy. W trakcie wielomiesięcznych prac diagnostycznych udało się przebadać około 5000 dzieci z rejonów bezpośrednio otaczających hutę. Jak się okazało, wiele z nich borykało się już z mniej lub bardziej zaawansowaną ołowicą. W wyniku działań podjętych przez dr Król oraz profesor Hager-Małecką oraz uporu, z jakim miejscowa lekarka przy pomocy życzliwych i pomimo niechęci tych mniej przychylnych starała się wpływać na władze regionu i huty, zaczęto także przesiedlać rodziny tzw. ołowików, poczynając od tych najbardziej zagrożonych. Tak, by dzieci leczone w sanatoriach i prewentoriach nie wracały w warunki, które skazywały je na powolną śmierć.
Pod naciskiem lekarek na potrzeby zasiedlenia rodzinami ołowików między innymi przeznaczono budowane w tym czasie nowe bloki mieszkalne przy ulicy Rybki. Jednocześnie podejmując decyzję o rozbiórce najbardziej narażonych na skażenie przyfabrycznych familioków. Rodziny przesiedlano do nowych mieszkań według wskazań dr Król, która starała się podejmować te decyzje mając na względzie skalę zagrożenia w poszczególnych przypadkach. W 1975 roku Miejska Rada Narodowa w Katowicach zarządziła rozbiórkę obiektów, które stały najbliżej hutniczych kominów, jednocześnie utajniając uzasadnienie tej decyzji. Z kolei w latach 1977-1978 wyburzono całą kolonię robotniczą oraz domy przy sąsiedniej ulicy Makarenki. Mimo że z przyczyn gospodarczych i propagandowych huty oczywiście nie można było od tak sobie zamknąć, to w 1975 roku zlikwidowano fabrykę tlenków ołowiu, co pozwoliło na eliminację 55 ton pyłów, oraz hutę cynku, przez co ubyło dalsze ponad 3000 ton pyłów. W kolejnym roku przestała działać spiekalnia, emitująca 1400 ton dwutlenku siarki i 1100 ton pyłów rocznie. W reportażu z 1992 roku Ołowiane dzieci przytoczona jest historia trójki rodzeństwa w wieku od 8 do 12 lat, które trafiły do Centrum Pediatrii w Zabrzu. Lekarze oniemieli ze zdumienia. Poziom ołowiu w ich organizmach sięgał 80 mikrogramów na decylitr krwi. Według badań skandynawskich już 10 mikrogramów może uszkodzić ośrodkowy układ nerwowy. Dzieci mieszkały dosyć daleko od huty cynku, pod lasem okalającym zakłady. Okazało się, że często chodziły do lasu na jagody i maliny. Zainteresowano się więc laskiem. Stwierdzono, że poziom ołowiu w jagodach 20-krotnie przekraczał dopuszczalne normy. Z czasem sprawa ucichła, jednak to wcale nie oznaczało końca problemów zdrowotnych w rejonie. W 1980 roku w hucie powstała Solidarność. Ktoś przypomniał sobie sprawę ołowicy u dzieci, inny wskazał, że sprawą zajmowała się dr Jolanta Król, która wobec faktu braku konkretnej dokumentacji dotyczącej epidemii, przecież w papierach nie było mowy o ołowicy, a w tabelkach zamiast liczb widniały krzyżyki, mogła być jedynym wiarygodnym źródłem informacji. Skoro solidarnościowcy liczyli się z moim zdaniem, uświadamiałam im, że jedna akcja z 1974 roku ratowania ołowików to za mało. Trzeba przebadać wszystkich mieszkańców Szopienic. Mówiła w jednym z wywiadów dr Król. Entuzjazm tamtego okresu sprawił, że między innymi ponownie zaczęto prowadzić szeroko zakrojone badania. Dzięki użyczonemu przez Instytut Ochrony Środowiska spektrofotometrowi, zamiast żmudnych badań laboratoryjnych można było natychmiast odczytywać wyniki, a tempo badań było radykalnie szybsze niż kilka lat wcześniej. Dzięki prasie i życzliwym ludziom załatwiono przydział tysięcy butelek mleka dla okolicznych mieszkańców. Zaczęły także wychodzić na światło dzienne sprawy zamiatane pod dywan, utajniane raporty, nieprawidłowe czy wręcz zakazane działania. Wtedy właśnie ujawniono tajny, archiwalny protokół z 1974 roku z narady Komitetu Wojewódzkiego w sprawie epidemii ołowicy, w którym wyraźnie była mowa o tym, że filtry zainstalowane w kominach huty w Szopienicach to zwykła atrapa, a zapylenie powietrza 350 metrów od fabrycznych murów przekracza normę 1000 razy. Wszystkie te działania wciąż jednak nie rozwiązywały źródła problemu. A tym problemem była sama działalność huty. Huty, która co prawda truła, ale dawała jednocześnie chleb tysiącom ludzi. Entuzjastycznie wówczas nastawieni do działań prozdrowotnych pracownicy zupełnie zmienili podejście, kiedy na jednym ze spotkań dr Król wspomniała publicznie, iż mieszkańców Szopienic może uratować tylko całkowite zamknięcie 150-letniej huty i przeoranie wokół niej gruntu. To wystraszyło ludzi. Instytut Ochrony Środowiska zabrał wypożyczony spektrofotometr, a badania wyhamowały. Ale także podniosły się głosy wielu przeciwników działań dr Jolanty Król, których wbrew pozorom cały czas nie brakowało,
a którzy twierdzili, że to właśnie wykrycie zatrucia ołowiem dzieci i w konsekwencji likwidacja kolejnych działów pozbawiły hutę środków, uniemożliwiając prowadzoną modernizację zakładu. Twierdzili, że gdyby nie konieczność wyburzeń familioków i przesiedleń dzieci, to z pewnością byłyby pieniądze na ograniczenie emisji. W 1983 roku Maria Kaczmarzowa, nowa szefowa sanepidu, która nieco wcześniej, jeszcze jako pracownik Instytutu Medycyny Pracy, po wypowiedzi dr Król odnośnie wyburzenia huty dosyć lekceważąco nazwała ją Matką Boską Szopienicką, ujawnienie przez nią skali zanieczyszczenia powietrza w Szopienicach, zajmującej się wówczas tym tematem dziennikarce Helenie Kowalik, uznała za wywoływanie paniki, co jest szkodnictwem społecznym. Dodając do tego, że lekarkę tak naprawdę to należałoby oddać pod sąd. I w sumie patrząc na podejście takich ideologicznie i społecznie nastawionych fachowców tamtych czasów, którzy twierdzili, że aby sytuacja wróciła do normy, wystarczyłoby hutnicy i ich rodziny częściej myli ręce, a jedyną niezbędną formą informacji w tym temacie powinny być wywieszane na ścianach plakaty mówiące o konieczności zachowania higieny, trudno się dziwić trwającej latami nieświadomości ogromu zagrożenia wśród pracowników i mieszkańców okolic huty. Huty, która dawała na chleb. Tak czy inaczej, między innymi wskutek działań lekarek w latach 80. XX wieku zaczęto unieruchamiać dawną hutę Utemana, a przez następne 2 dekady wyłączano kolejne najbardziej szkodliwe oddziały huty, ostatecznie kończąc jej żywot w 2008 roku. Jednak sytuacja wielu rodzin, często pozostawionych samym sobie, dalej nie była łatwa. Likwidacja zakładów powodowała brak pracy, a jednocześnie utrata zdrowia czy kalectwo, które dotknęły wielu mieszkańców i ich dzieci, ze względu na trudności w udowodnieniu szkodliwego wpływu huty, przeważnie nie dawały możliwości ubiegania się o odszkodowanie. Dokumentacja na podstawie przeprowadzonych przez dr Król badań, ze względu na swój, nazwijmy to tajny, mający nie budzić zainteresowania ówczesnych władz charakter, nie dawała poszkodowanym wystarczającej podstawy prawnej. Cena heroizmu. W wywiadzie z Aleksandrą Lange, opublikowanym pod koniec 2022 roku, Jolanta Król spokojnie tłumaczyła swoją motywację. Ja po prostu pracowałam, więc nie jestem żadną bohaterką. Robiłam, bo chciałam. Jak już mówiłam, dyplomu nie mogli mi odebrać. Chyba nie, tak mi się wydaje. Mogli mnie pozbawić pracy, mogli sprawić, że moje dzieci nie dostałyby się do wymarzonych szkół. Mogli wywierać presję na moim mężu, zwolnić go z pracy. Takie były konsekwencje. Mogli mnie zamknąć i siedziałabym w więzieniu, ale tam chyba nie daliby mi haftować. Skwitowała żartem. Niemniej jednak można postawić tezę, że jej zaangażowanie nie pozostało bez wpływu na jej karierę zawodową. Wraz z zacieśnieniem współpracy z profesor Hager-Małecką, ta zaczęła namawiać młodą lekarkę na przygotowanie rozprawy doktorskiej. Mając tak duży materiał badawczy oraz zacięcie naukowe, młoda lekarka ochoczo podchwyciła propozycję. Jej efektem było powstanie dysertacji pod koniec 1975 roku. Po licznych konsultacjach i poprawkach 1 marca 1977 roku skierowała prośbę do dziekana Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej o wyrażenie zgody na wszczęcie przewodu doktorskiego. Było z tym sporo problemów. Zarzucano jej m.in. brak dorobku naukowego, mimo posiadanych artykułów i napisania doktoratu mającego charakter pionierski. Wskazywano również na konieczność zmiany tematu. Nie mogło bowiem w nim paść słowo ołowica. Ostateczna wersja brzmiała: Wpływ mikrośrodowiska wielkoprzemysłowego na stan zdrowia dzieci zamieszkałych w sąsiedztwie źródła emisji pyłów metalicznych. 20 maja 1977 roku Rada Instytutu Pediatrii zatwierdziła temat i rozpoczęto dalszą procedurę. Recenzje przygotowane anonimowo były jednak negatywne. Po raz kolejny pojawiły się propozycje zmiany brzmienia tematu oraz usunięcia pewnych fragmentów pracy, w tym danych liczbowych. Ostatecznie na polecenie rektora, profesora Jonka,
praca trafiła do kancelarii tajnej i została w niej zamknięta. W 1981 roku profesor doktor habilitowany nauk medycznych Jan Jonek, rektor Śląskiej Akademii Medycznej i członek plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, został oskarżony przez Solidarność o łapówkarstwo i malwersację, wskutek czego uciekł z Polski do Wiednia. Został złapany w Jugosławii i odesłany do kraju. Z kolei profesor Hager-Małecka zaangażowała się w politykę i mimo wcześniejszych zapewnień o pomocy w upublicznieniu pracy dr Król nie walczyła już o swoją doktorantkę. W związku z tym, po kilku latach zmagań, lekarka uznała, że nie będzie kontynuować jałowej walki o obronę dysertacji. Kariera naukowa lekarki została złamana. W filmie o sobie z 2013 roku mówiła: Wiem, że gdyby nie te nieprzespane noce, kilometry, które przeszłam od drzwi do drzwi, prośby, przekonywania, gdyby nie ta cała ciężka praca, wiele osób pewnie dziś byłoby chorych. Jej zaangażowanie i determinację doceniono dopiero po 1989 roku. I to nie od razu, bo dopiero począwszy od lat 2000. Najbardziej ceniła sobie decyzję Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który w 2001 roku nadał jej najwyższą godność akademicką, tytuł doktora honoris causa tej uczelni. Lekarka zmarła 2 lata później, w czerwcu 2023 roku. Posłowie. Według danych z opracowania pod tytułem Metale ciężkie w glebach Górnego Śląska, badania gleby w Szopienicach przeprowadzone w latach 2011 i 2012 przez grono naukowców ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ujawniają nadal drastyczne przekroczenie norm stężenia ołowiu. W jednej próbce było 11 408,6 mg ołowiu na kilogram suchej masy gleby, a w drugiej 15 305 mg. Gdy średnia wartość naturalnej koncentracji ołowiu w glebach wynosi jedynie 18 mg na kilogram, a stężenie tego metalu w glebach uprawnych Polski to 14 mg na kilogram. Z kolei według danych UNICEF-u wynika, że w Polsce podwyższony poziom ołowiu we krwi ma ponad 260 000 dzieci. Należy przy tym zauważyć, że w badaniach brano pod uwagę wartości wyższe niż 5 mikrogramów na decylitr. Tymczasem, jak już wskazaliśmy w naszym materiale, współcześnie eksperci alarmują, że każda ilość ołowiu we krwi może być dla nas groźna.